Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy, w którym dość mocno wyjdziemy z piwnicy i będzie bardziej motobogactwo i wyjątkowo nie będzie można się śmiać ze 36, albo tylko lekko. Dziękuję, legalna prędkość. Bo to jest po pierwsze E36, które nie jest BMW, a po drugie ma pod maską V8, czyli Alpina B8 z motorem 4.6. Słuchajcie, wrócił mój sklep, a razem z moim sklepem wróciły wlepy z logiem i z miodem i parę innych rzeczy, także wbijajcie, link macie w opisie albo po prostu na motobieda.pl. I teraz zapytacie, dobra, ale o co tu w ogóle chodzi? Gdzieś tam słyszałem, że Alpina to chyba jakiś sprzęt do chodzenia po górach. Otóż nie. To była w ogóle taka historia, o której marzy każdy Sebastian słapujący swoje E36 w shopie. To jest po prostu marzenie. Otóż był sobie pan Burchard, czy jakoś tak się czyta jego imię, że tak powiem, tego Niemca, i był też pan Burchard senior. Pan Burchard senior kulturalnie produkował maszyny do pisania, zarabiał na tym duże pieniądze. Na pewno marzył o tym, że jego syn przejmie po nim fajny, uczciwy interes. Tymczasem pan Burchard, założyciel Alpiny, czyli Burchard Junior, miał inny pomysł. On stwierdził, że woli tuningować BMW. W tej chwili wszyscy rodzice w Polsce robią facepalm. Myślą, ja pierdolę, kurwa, tyle pieniędzy na edukację, on będzie tuningował BMW. Na szczęście Burchard Junior się nie przejął. Tuningował BMW, zaczął od tego, że przerobił gaźniki, a dokładniej przerobił tak, żeby mogły być dwa gaźniki Webera, i ponieważ okazało się, że to, co zrobił, zapierdala, to zaczął ludziom w okolicy, którzy mieli BMW, wsadzać za szybę karteczkę, że im stuninguje wóz jak chcą. Nie było internetu, nie mógł się ogłosić jako tuner na Facebooku. Zaczął to robić, aż w końcu zwrócił uwagę jednego z ważnych ludzi od sprzedaży w BMW, który przetestował taki samochód z tymi Weberami od pana Burcharda i odkrył, że to zajebiście jeździ, jest dobrze zrobione. W zasadzie to stwierdził, dobra, dajemy gwarancję na fury, w których to będzie zamontowane. I tak oto ze zwykłego niemieckiego Sebastiana tuningującego BMW pan Burchard stał się prawdziwym tunerem. Także mam nadzieję, że wszystkie Sebastiany, które tuningują swoje 36, właśnie odzyskały nadzieję na to, że nie muszą żyć ze swoją Karyną w mieszkaniu 30 m2, 40 lat bez remontu. Jeszcze mają szansę zostać drugimi założycielami Alpiny. Tak będzie. No i tak nie będzie, zapomnijcie o tym, tylko regres osobisty i przeciętne cele w życiu. Ale kontynuując historię. Z tego wszystkiego powoli zaczęło się robić prawdziwe przedsiębiorstwo. A przede wszystkim na kolejnych tuningowanych BMW, coraz w większym stopniu tuningowanych BMW, zaczęły się sukcesy w motorsporcie. To były jeszcze te czasy, kiedy w ogóle motorsport przyciągał uwagę i przede wszystkim był świetną, zajebistą reklamą. Między innymi właśnie Alpinami, czyli BMW, względnie wtedy jeszcze BMW Alpina, bo to nie był oficjalnie producent samochodów, jeździł Niki Lauda. Dla młodszych widzów powiem, że możecie znać taką osobę jak Niki Lauda z takiego jednego słabego, rapopodobnego utworu w internecie. A tak na serio to sobie zgooglajcie, kim był Niki Lauda, bo to ważny człowiek był. No ale dobrze, przyspieszamy troszeczkę historię. 83 rok i tutaj zaczyna się historia, którą pokochają wszyscy polscy Mirkowie handlarze z lat 90. i 00. W 83 pan Burchard dzięki niemieckiemu Ministerstwu Transportu mógł spełnić marzenie wszystkich handlarzy polskich 10 i 20 lat później. Otóż mógł legalnie skreślać win i nabijać nowy. Panie Andrzeju, teraz to pan już przegiął. Gdzie to auto jeździ? Alpina została oficjalnie wówczas producentem samochodów. Ale ponieważ szkielety, tak naprawdę budy, dostawała od BMW, to BMW tak czy siak w fabryce nabijało na tę budę win. No więc co robili w Alpinie? Tu jest win i on jest skreślony. Może niekoniecznie, chociaż chyba nawet szlifierką kątową, także wszystkie Janusze w tej chwili, kurwa, a mnie policja ścigała. Pocieszę was, właścicieli Alpiny, jak tu opowiedział mi szanowny
właściciel też potrafi się policja przypierdolić i się pytać, czy to samochód był kradziony. Tak czy siak Alpina od tego momentu nabijała swoje winy i właśnie już takim wręcz sztandarowym, rozpoznawczym czymś dla Alpiny jest skreślony win. Tutaj można by jeszcze długo opowiadać o wszystkich dokonaniach Alpiny, które w dużym skrócie można podsumować jako prawie za każdym razem byli o krok przed BMW, do momentu, w którym BMW mógł nawet pewnie zacząć boleć zad, bo w tej chwili ich wykupili i coraz mniej się lubią. Ale to zupełnie inna historia. Na pewno warto wspomnieć, że tutaj znowu każdy Seba, kurwa Z36, poczuje bratnią duszę w panu Burchardzie, bo to właśnie Alpina najczęściej była prekursorem wsadzania większego, kurwa, silnika do danego modelu BMW. Jak na przykład była trójka z czterogarowcami, to Alpina stwierdziła, a czemu by tam nie wjebać szóstki? I to zrobili i dopiero potem BMW samo wsadziło szóstkę. No to skoro BMW wsadziło szóstkę, to jak widzimy na przykładzie E36, czyli B8, Alpina stwierdziła, no to patera, kurwa. I także mamy tutaj V8. Jest to V8 stworzona na bazie M60 B40, czyli V8 4-litrowej znanej z BMW E34 czy E32. Tylko że Alpina nie skończyła jak typowy Sebastian Tuner na wsadzeniu V8 i na razie, tylko oni też ten silnik znacząco zmienili. Można by powiedzieć, że został rozwiercony o 0,6 litra, ale to też nie do końca tak, bo Alpina zawsze się przykładała, kurwa, dokładnie odwrotnie niż ja do robienia filmów, więc na przykład specjalnie się dogadali z BMW, żeby im odlewało specjalnie bloki, żeby były, kurwa, solidniejsze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz dotyczyła ostrzejszych wałków rozrządu. Natomiast trzecia rzecz, aczkolwiek tu już wróżę z fusów, ale jako że w logu jest nawet wał korbowy, prawdopodobnie różnił się też wał korbowy. Efekt takich zmian to zamiast 286 koni mechanicznych, które były w wariancie, który był wyjściem dla tego silnika M60 B40, mamy tu już 333 konie mechaniczne i teraz mam nadzieję, że się nie jebnę, 480 Nm. I teraz tak, zastanawiacie się, jak to tutaj weszło. Zrobili coś między 40 a 50, bliżej 40 zmian w ogóle w karoserii, żeby zmieścić ten silnik. Zresztą zobaczcie, jak on jest tam cofnięty w grudź. I najciekawszą rzeczą jest to, że go się tak naprawdę nie da wyjąć ani włożyć od góry. On się po prostu, kurwa, nie mieści. Trzeba go wsadzić od dołu. Dalej. Co jest wspaniałe, pomimo tego, że tak naprawdę jest to produkcja manufakturowa, małoseryjna, trochę jakby swap, to nie jest to zrobione na dziadowsko jak swap, czyli na przykład wszystko jest tutaj na miejscu, to jest po pierwsze. Po drugie, jak coś nie pasowało, to nie dziadowali, nie dobierali, nie wiem, kurwa, z Toyoty, Fiata albo chuj wie czego, tylko na przykład zrobili swoją własną puszkę filtra powietrza. Po prostu to jest ten rzadki przypadek, kiedy Niemcy wykorzystują swoje zalety zamiast, kurwa, wad, czyli na przykład dokładność, a nie wady napadania ościennych krajów. Tutaj znajdziemy taką fajną naklejkę. Pomyślicie sobie, naklejka z kolorem. I okazuje się, że tutaj też jest jakiś Quirks and Feature, bo jest napisane Sonderlackierung, brzmi trochę jak Sonderabteilung, ale akurat nie o to chodzi, nie chodzi o wojnę tym razem, a o specjalny kolor lakieru. I tutaj Alpina zastrzegła sobie, że BMW nie ma chuja, ma zakaz, nie może malować swoich BMW w ten kolor, tylko Alpinie wolno tego zielonego numer 1 używać. Kolejny detal, hamulce. Tego już żaden domorosły tuner by nie zrobił. No więc zwróćcie uwagę, że pomijając jak byczo wielkie i najprawdopodobniej większe od M3 są te tarcze, to jest tutaj takie ciekawe rozwiązanie, ciekawy detal. Poza tym, że są po prostu wentylowane, to jeszcze zobaczcie, dodatkową wentylację mają tutaj przy piaście. Kolejny drobny detal, jak spojrzycie wzdłuż auta, to tylne koło, a dokładniej tylna felga jest szersza od przedniej. I do tego dodajmy, że poprawiono też zawieszenie, zastosowano elementy Bilsteina, między innymi amortyzatory gazowe, czyli kiedy Alpina już robiła tą technikę tutaj, to nie było na zasadzie wpierdol silnik i zapomnij,
tylko pod ten silnik dostosowali cały samochód tak, żeby jeździł zajebiście. Zapomniałem wam powiedzieć w ogóle, kiedy to produkowali. Mianowicie produkowali to od 95 do 98 mniej niż 100 sztuk. Takiej oto B8 4.6 w ogóle powstało. I teraz drobna ciekawostka, o której jeszcze chciałbym wam powiedzieć. Otóż zobaczycie w środku logo Alpiny, na przykład na kierownicy. I dlaczego pomimo tego, że to jest Alpina i ma VIN Alpiny i tu ma napisane Alpina, nadal ma znaczki BMW? Otóż to była tak zwana sprawa honorowa, czyli ze względu na szacunek do marki BMW Alpina zostawiała loga. Skoro już wspomniałem o tym, że o tych wszystkich tutaj wspomnianym znaczku Alpiny, to oczywiście bardzo rasowo zapomniałem, że sobie mogę wam je pokazać na felgach. A skoro już o tym mowa, to przejdziemy w ogóle do stylistyki, a raczej tym, czym różni się Alpina B8 od zwykłego E3 śmiecia. Otóż Alpina miała taki fajny sznyt, generalnie ma jeszcze nadal, że jak już robiła te swoje samochody, te swoje wersje BMW, czy chociaż to jest kwestia dyskusyjna, to już jest Alpina bardziej niż BMW, no ale jak to robiła, to nie robiła tego na zasadzie jakiegoś Mansory, kurwa, i wpierdalania wieś tuningu, tylko starała się to zrobić tak, żeby z zewnątrz delikatnie, ze smakiem zasugerować, że to nie jest zwykłe BMW, ale nie wypalać kurwa oczu i nie robić z tego Auto Tuning Show Piła 2003. Po pierwsze znak rozpoznawczy Alpiny. Tutaj BMW-arze prawdopodobnie wszyscy już wiedzą, o co chodzi, bo wszyscy się zabijają o te felgi. Charakterystyczne z 20 ramionami felgi Alpiny, na dekielku logo. Kolejna rzecz, która się często pojawiała i pojawia się też tutaj, taki oto wzorzysty pasek, naklejka wzdłuż nadwozia z napisem Alpina, która wygląda naprawdę nieźle, nie wali po ryju. Kolejny bardzo drobny detal, który przed chwilą w ogóle rozkminialiśmy, czy tak jest. Otóż nakładka progowa na pierwszy rzut oka wygląda jak nakładka progowa z M3. Ale jak się dobrze przyjrzeć, to ma minimalną różnicę, bo w M3 te przetłoczenia zachodzą na siebie tak, a tu się kończą i wygładzają. Sytuacja jest też zmieniona nieco z przodu. Otóż ta dokładka tutaj to też jest wytwór Alpiny i też jak widać, że pasowała, ma ten wzorzysty taki złoty wzór. Poza tym nie mamy tutaj festynu, jakichś dużych zmian. No może poza tym jeszcze, jak się dobrze przyjrzysz i już naprawdę chcesz zostać prawdziwym BMW-arzem odróżniającym każde E36, to można spojrzeć na te dwie rury wydechu, które sugerują wydech, który nie umiem wymówić nazwy. Boze to od jakiegoś audio, nie, to Boyzen, nieważne. Chodzi o to, że wydech jest inny i dobrze brzmi. Wiecie, co zapomnieliśmy? Lotka z tyłu. Ona jest inna? Inna jest, oczywiście. Słuchajcie, mamy to, autor w ogóle się nie zna, oczywiście. Już mnie właściciel przyłapał na pominięciu bardzo ważnego quirk and feature. Kategoria BM-koznawstwo. Pomyślisz, że to jest spoiler lotka z M3. Jesteś kurwa w błędzie i się nie znasz, ponieważ tutaj jest trochę bardziej kwadratowa w Alpinie niż w M3. I gdzie jest teraz wasz Bóg? O, rowerzyści, a tam jest zakaz. To teraz wbijamy do wnętrza Alpiny B8. Kręciłem już film o E36. Nie będę wam opowiadał o samym wyglądzie tego wnętrza, bo po co po chuj się dwa razy powtarzać. Natomiast opowiem wam o różnicach. No więc tak, zaczynamy. Na progu mamy już nakładkę alpinową. Ok, pierwszy taki detalik, ale drugi detalik, na który warto zwrócić uwagę. Jakiś ciapąg mi tu przejeżdża. Ja nie wiem, jak można nagrywać przy ciapągach. Otóż zwróćcie uwagę. Ten materiał sam w sobie nie wygląda na nic wybitnego, nie? Powiecie, no E36, tylko jakiś dziwny pasek. Otóż nie, jest to specyficzny materiał dla Alpiny i ten pasek, ten śmieszny niebiesko-zielony pasek też ma znaczenie. Otóż to są barwy Alpiny. Powiecie, kurwa, ale przecież tutaj na logu jest czerwony z niebieskim. No tak, ale i głównymi barwami jest zielony i niebieski. Dlaczego? Bo tak. No ale dobra, wsiadamy. O, zanim wsiądziemy, jest jedyna rzecz, której nie mogę się absolutnie przekonać.
to są alpinowe dywaniki. Są całkiem drogie, za to brzydkie, ale co kto lubi, zawsze można zamówić sobie dywaniki z Tesco. Natomiast jak już sobie wsiądziemy, to tak, tutaj znowu ten materiał z tym paskiem. Kolejna rzecz, której nie uświadczycie w zwykłym E36, drewienko. No i bardzo ładna gałka z logiem Alpiny. Natomiast pod kątem Quirks and Features zwróćcie uwagę na zegary. Ok, mają napisane Alpina, mają niebieskie tarcze, czyli pod tym kątem różnią się od zwykłego E36, ale jest też jeszcze jeden detal, który wymagał tego, żebym użył mózgu. Przyjrzyjcie się prędkościomierzowi. Otóż najpotężniejsze raczej E36 M3 miało go wyskalowanego do 280. Alpina, żeby pokazać dominację, że to są gigaczady, zrobiła prędkościomierz do 300, kurwa. Także jak pamiętacie lub nie pamiętacie, była taka gra w latach 90. i 2000, patrzyło się po samochodach na parkingu, ile ma maksymalnie na prędkościomierzu i po tym się pojmowało, który jest lepszy. No to Alpina okazywała dominację nad wszystkimi. Teraz kręcę kierownicę, bo ona jest kręcona podczas jazdy, bo oczywiście zapomniałem jak stałem. No więc z tą kierownicą to jest taka śmieszna historia, że Alpiny też miały swoje własne kierownice. Ta konkretna nie jest konkretnie z tego egzemplarza, jest z Touringa innej Alpiny. Dlaczego zapytacie? Otóż Alpina płynęła sobie Roro z Japonii i obsługa statku zapierdoliła oryginalną. Zapytacie, po chuj gadasz o tym Roro? Ano dlatego, że statki Roro i takie rzeczy różne oznaczają, że chcę wspomnieć, że wybieram się do Ameryki Południowej pod koniec roku. A zapytacie, po chuj o tym wspominasz? Co nas obchodzi? Nagraj film, kurwa, i wtedy o tym mów. A ja odpowiem, ano, bo to oznacza, że to jest właśnie ten moment, w którym przydadzą mi się pieniądze, więc chciałem wam przypomnieć o jedynie słusznym miejscu, w którym można sprawdzić sobie OC i AC, ile kosztuje w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych, porównać i wyrwać je tanio i przy okazji jeszcze na 2 fury zgarnąć 150 zł cashbacku, czyli zwrotu, oraz, jak już wiele razy mówiłem, dostać link polecający, który możecie rozesłać rodzinie, znajomym, królikowi, nie wiem, kurwa, wujkowi, panu dzielnicowemu, i jak on kupi OC, no to albo AC, to dostajecie 50 zł, tak aż do 2000 zł, także link macie w opisie i nie wiem, polecam. Znaczy w sumie warto sprawdzić. Może wyjdzie dobrze, może nie, dużo czasu nie stracicie, ale jak chcecie. No i tutaj jeszcze kolejny fajny detal. Na desce macie przyklejoną tabliczkę, że to jest Alpina, że macie produkcjon ekskluziwer automobile, że to jest ekskluzywne, a nie jakieś tuningowane czy śmieć. No i chyba macie nawet numer, która to jest dana Alpina. Drobny detal tutaj po lewej, naklejeczka jeszcze od Alpiny, że ten wóz jeździ tylko na 98 i paliwo dla cebulaków, kurwa, nie bierze. Ciekawe, czy ktoś kiedyś wsadził LPG do Alpiny. To by było dobre. Profesor Klis, jest sprawa. Kolejny drobny detal, który jeszcze zapomniałem zwrócić uwagę, to już jest kategoria BMW-znawstwo. 95 rok, kiedy wprowadzono kiedy wprowadzono Alpinę B8, zbiegł się z momentem, kiedy był lift E36 i wycofano dwustrefowe manualne klimatyzacje i zamiast nich pojawił się już elektroniczny klimatronik, a jednak Alpina dostała manualną. Moja teoria, BMW powiedziało, spierdalajcie, mamy tutaj stare manualne, to wam je damy, a sami sobie będziemy wsadzać klimatroniki i o, tyle. Wyjątkowo nie zaglądam do bagażnika, a już zwłaszcza, że będę, o właśnie, nie domknęły się, a już zwłaszcza, że będę w Alpinie zaglądał do bagażnika, jak to jest samochód na niedzielę. Ale tu znajduje się jeszcze jeden Quirks and Features, tak zwany, jak to mówi znany amerykański youtuber. Otóż tutaj znajduje się zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy. Zapytacie, po chuj, przecież to sedan, tu nie ma żadnej wycieraczki. Otóż nie zmieścił się pod maską, jak wsadzili V8, więc zamontowali go tutaj.
i ten wężyk idzie przez cały samochód aż do przodu, żeby uruchomić spryskiwacz. Także jak gdzieś pierdolnie, to macie przejebane. A druga rzecz, rzadki przypadek BMW, w którym nikt nie podpierdolił kluczy. Tylko muszę to chyba bardziej jeszcze. Bo wiecie, BMW mają takie fajne klucze w klapie zazwyczaj. Taki zestaw, zwłaszcza te starsze. On się tak, widzicie, otwiera ładnie i prawie zawsze to ktoś już to podpierdolił. Jeśli chodzi o jazdę Alpiną B8, to przede wszystkim wgniata w fotel. Jesteśmy już w jakichś okolicach legalnej prędkości, więc niestety dalej nie mogę. Wystarczy dotknąć i wgniata fotel, czyli tak oto zacznę wam opowieść o tym, co oferuje Alpina B8. No bo że E36 się dobrze prowadzi, że E36 z mocnym silnikiem zwłaszcza jest dobrym samochodem, ale że ogólnie E36 jest dobrym samochodem dla kierowcy, tego chyba przypominać nie muszę. Natomiast na czym polega to, że Alpina wzięła się za to E36 i jakby tą już dobrą koncepcję poprawiła? No właśnie, po pierwsze ten silnik. On jest zaskakująco dobry i fajny. W sensie dobry i fajny. To są takie kurwa sformułowania z dupy. On zapierdala. I to zapierdala w niesamowicie przyjemny sposób, bo jest to motor wolno ssący, który z dowolnych praktycznie obrotów od razu się zrywa do jazdy. Co lepsze, nie ma też problemu, żeby przyspieszyć, nie wiem, z 1500 obrotów na 5. biegu. Zresztą zaraz wam pokażę. Robimy zawrotkę na ten fajny tutaj prosty odcinek i teraz mamy jakieś 1800 obrotów i ja wciskam pedał gazu. Dziękuję, legalna prędkość. Nawet troszeczkę przegiąłem pałę. Teraz sobie odrobinę zwolnię i wrzucę 5. bieg. Mamy 1800 obrotów, ja wciskam pedał gazu. I już poszedł. Co jeszcze ciekawsze, skoro już mowa o tych przełożeniach, mamy tu 6 biegów, czego raczej nie było we 36. I tutaj dochodzimy do tego, że Alpina B8 nie tylko nadaje się do zapierdalania, ale też nadaje się w trasę. Ponieważ teraz jak sobie nawet lecę nawet trochę zbyt grzecznie, 70 na godzinę, to ten wóz jest nadal cichy. To nie jest tak, że to jest taki ham, takie E36 kurwa na przelocie, takie, co się tak bije siurem po ryju, że ale mam mocny motor, głośny, kurwa, fotele kubełkowe, wszystko się telepie. Także nie, tu mamy samochód, który z jednej strony oferuje ci możliwość potężnego zapierdalania, a z drugiej strony, jeśli chcesz sobie w miarę wygodnie, a nawet po prostu wygodnie pojechać w trasę, w ciszy, to też możesz to zrobić. I pod tym kątem widać, jak bardzo po prostu Alpina przemyślała to, co zrobiła Z36. Bo zobaczcie, przed chwilą zapierdalałem, teraz sobie jadę grzecznie w zabudowanym 50 na godzinę. Typowe narowiste, wyczynowe auta w tej chwili miałyby problem. Byłoby jakieś wypadanie zapłonu, poszarpywanie, jakieś takie rzeczy. A tutaj ewidentnie ten silnik został tak zestrojony, że to nie są tak turbo ostre wałki, że nie da się tym jechać na niskich obrotach, tylko ja mogę się spokojnie, na luzie wlec, nie muszę niczego udowadniać. Generalnie tak zwane koń zwalony, zero potrzeb. Kurwa, dziękuję Ci, Panie Boże, jest wpyte. Jadę se Alpiną i jest pięknie. Także jakby ten silnik, nie wiem jak jest z jego wytrzymałością, natomiast wiem, że jeśli chodzi o to, jak on się zachowuje podczas jazdy i jak brzmi, wskazuje na coś, co już nawet w latach 90. było rzadkie kurwa w motoryzacji. I przy całej mojej miłości do kurwa śmieci jebanych kurwa z FSO, poskładanych dupą, stopami i nie wiem czym, to jednak fajnie jest czasem obcować z rzadkim przypadkiem jakby produktu, czy jakby konstrukcji,
którą ktoś zrobił tak z dużą dokładnością, z tym, że to przemyślał, że zrobił to dobrze i fajnie. I tak jest właśnie z tym motorem przerobionym przez Alpinę i tu wsadzonym. Poza tym, no to mamy pozycję za kierownicą taką jak po prostu w BMW E36, czyli dobrą. Mamy dość twardy, ale w miarę wygodny fotel. Mamy dość wąskie pedały, zupełnie jak w E36. I mamy, mimo wszystko, poza, o Jezu, wyczuwalny zapach Krakowa, kurwa, czyli smród smogu, ale zdekoncentrowałem się na Kraków, tutaj zawsze musi tak pięknie pachnieć, kurwa. Czuć też, że to zawieszenie jest sztywniejsze, to jest naprawdę całkiem sztywny wóz i całkiem pewnie się prowadzący wóz. Dodam też jeszcze jedną ciekawostkę tutaj. Jak zauważyliście, ja wpierdoliłem pedał w podłogę w wozie, który ma prawie 500 N i 333 konie mechaniczne. Czy musiałem w jakikolwiek sposób walczyć z kierownicą lub kontrować? Nie. To jest też, kurwa, wspaniałe. Ten wóz rozwija tą moc w taki sposób, że nie próbuje cię zabić. A to wbrew pozorom w mocnym wozie też jest, kurwa, wyczyn. Także to jest ten, kurwa, rzadki dzień, w którym ja opowiadam, że wóz jest dobry, ale to jakby już nie od wczoraj wiadomo, że ja jestem krypto-BM-iarzem, kurwa, i lubię BMW, a nie jak ten grzyb, kurwa, ten co tam te sedany od Mercedesa. Powiem tak, może nie czułem nabożeństwa nigdy do Alpiny, w takim sensie, że nie było to dla mnie jakiś życiowy ideał, natomiast zawsze czułem pewien szacunek do jakby wozów robionych w manufakturze i w warunkach manufakturowych i stwierdzam, że na przykład jest to w ogóle tak skrajna różnica względem przykładowo Bentleya. Bentley też bardzo długo był robiony, zresztą pokazywałem wam, w warunkach zakrawających właśnie o manufakturę i on był poskładany, kurwa, jak gówno i był awaryjny jak ja pierdolę i w ogóle tam prawie wszystko było źle. Tymczasem taka Alpina, no tak naprawdę też zrobiona przez manufakturę z pewnym oczywiście udziałem produkcji masowej pod kątem tego, co wykonało BMW. No i taka to właśnie Alpina, ona jest zrobiona zajebiście. Także naprawdę, no nie mogę powiedzieć, że polecam wam Alpiny, bo kupić Alpinę nie jest łatwo i nie jest, kurwa, tanio. Natomiast mogę wam powiedzieć, że jest to bardzo fajne doświadczenie się z tym zapoznać. Nie jest to doświadczenie kosmiczne. To jest dobre, to jest coś dobrego. To jest tak, jakbyście wzięli dobre BMW E36 z dobrym wyposażeniem i wszystko, każdy prawie że element, jeśli chodzi zwłaszcza o jazdę, bo te dodatki z zewnątrz i tak dalej, to jest drugorzędne. Ale jakbyście praktycznie każdy element tego samochodu, jeśli chodzi o jazdę, poprawili. Żeby on właśnie się lepiej zatrzymywał, lepiej prowadził, bardziej zapierdalał. I jeszcze swoją drogą pod kątem zapierdalania to jest największy przełom. Ale przy tym wszystkim nie robili z tego wyczynowej chujni, tylko wóz, którym można jeździć na co dzień. No generalnie naprawdę fajny temat. A, w lewo, dobrze. No i cóż, słuchajcie, no to jest naprawdę fajny wóz. Nie będę się rozwodził o samych elementach E36, bo to już wam opowiadałem. Także to tyle w tym odcinku i tak się chyba dość mocno rozgadałem o różnych quirks and features. Pamiętajcie, że macie link do jedynie słusznej porównywarki Mubi Pyly w opisie. No i co? No i na razie. Elo, siema.